Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a szczególnie młodzież. Dzisiaj prezentuję kolejne luzackie nagranie z cyklu Emilcińskiego. W 13 numerze biuletynu, 5 z cyklu Emilcińskiego, będzie tematyka związana z kontekstem geograficznym i krajoznawczym wydarzeń w Emilcinie. Te wszystkie informacje w nagraniu to nie tylko nieoceniona wiedza geograficzna, informacje przybliżające pełne zrozumienie wydarzeń w Emilcinie, ale również informacje krajoznawcze i topograficzne przydatne do zaplanowania odwiedzenia Emilcina i okolic. To jest tym bardziej istotne teraz, gdyż nadchodzi 47. rocznica spotkania kosmitów przez Jana Wolskiego. Podam też wiele praktycznych informacji dotyczących trasy Jana Wolskiego, pokonanej tamtego pamiętnego dnia, czyli 10 maja 1978 roku. Tak więc, dzięki podanym przeze mnie szczegółowym informacjom kartograficznym, można będzie szybko sobie zaplanować trasę o nazwie roboczej, śladami Jana Wolskiego. Emilcin to mała wieś położona w województwie lubelskim, ściślej w powiecie opolskim, w gminie Opole Lubelskie. W 1978 roku Emilcin również należał do województwa lubelskiego, ale było ono wtedy mniejsze niż aktualne, gdyż za komuny było jednym z 49 województw, a nie 16, jak jest teraz. Emilcin jest położony 27 km zarówno od Kazimierza Dolnego, jak i Nałęczowa, więc w ramach wycieczki rowerowej czy innej można te atrakcje połączyć. A jeśli chodzi o dystans z Emilcina samochodem, to w obu przypadkach, czyli do obu tych miejscowości, długość drogi również jest identyczna i wynosi 30 km. Zaś z Lublina jest do Emilcina od 44 do 55 km, zależnie od rodzaju transportu i trasy. To jest do uwzględnienia w absurdalnej hipotezie, że Witold Wawrzonek znał syna Jana Wolskiego jeszcze przed słynnym wydarzeniem, która to hipoteza nie ma najmniejszych podstaw i z racji odległości między Lublinem a Emilcinem można wykluczyć taką przypadkową znajomość. A innych przyczyn znajomości nie można by się doszukać. Spójrzmy teraz na dwie najbliższe większe miejscowości. Z Emilcina jest 7 km do Opola Lubelskiego oraz 9 km do Chodla. O tych dwóch miejscowościach będzie jeszcze dużo w tym odcinku. Nazwa kolonia Emilcin powstała około 1859 roku, czyli w czasie zaborów. W roku 1867 przekształciła się w Emilcin. Samo słowo, dla niektórych dziwne, pochodzi od imienia Emilcia, zdrobnienia od Emilia. Emilcin jest położony na terenie Wyżyny Lubelskiej, która to jest makroregionem fizyczno-geograficznym. Dalsza moja wnikliwa analiza wykazała, że Emilcin jest położony w kotlinie chodelskiej, do której należy zarówno Opole Lubelskie, jak i Chodel. Według naukowej systematyki kotlina chodelska to z kolei jest mezoregion fizyczno-geograficzny, taka mniejsza jednostka podziału przestrzeni, czy raczej terenu. Tak oceniłem, analizując mapy. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi, to proszę o komentarz. Z analizy zebranych danych wychodzi mi, że południowa część Emilcina jest położona na terenie zatorfionym, który się znajduje w południowej części tej kotliny. I to się potwierdza w przypadku Polany Kosmitów. Wszystkie osoby odwiedzające Polany na wiosnę, na przykład w kwietniu, zwracają uwagę, że jest to teren bagnisty, podmokły, miejscami z dużą ilością błota, z chmarami komarów. Z tym wiążą się kolejne dwa fakty z czasów Wolskiego. Przed wskoczeniem kosmitów na wóz Wolskiego kosmici przeskakiwali strumyk, czy raczej błotny obszar. Jeden z nich poślizgnął się, zostawiając wyraźny ślad w błocie. Drugi fakt jest taki, że słynny kamień, który był wtedy na polanie, zapadł się w glebę właśnie z powodu podmokłego terenu. Na nagraniach na playliście 14 i 14a można prześledzić, że wiele osób z powodu tej wilgoci, a może głównie z powodu komarów, które jej towarzyszą, rezygnowało z odwiedzin polany lub się z niej szybko wycofywało. Ale latem chyba ta mokrość terenu ustępuje, takie odnoszę wrażenie z nagrań Blani Bolnara z 1994 roku, czyli od czerwca do września jest tam chyba mniej mokro. Choć nie zawsze, bo na jednym z sierpniowych nagrań na łące była woda w trawie. Krótko mówiąc, pamiętajmy tam o odpowiednim ubraniu oraz wodoodpornych butach. Jeszcze warto wspomnieć, że przez Chodel w kierunku Opola Lubelskiego płynie rzeka Chodelka. Przepływa ona około 2 km od Polany,
nad którą wisiał pojazd kosmitów. Rzeka Chodelka oddziela Emilcin od wsi Ruda Maciejowska. W Rudzie Maciejowskiej są ruiny młyna wodnego oraz elektrowni, a także pozostałości starego mostu na rzece Chodelka. Jeszcze nadmienię, że w zachodniej części kotliny chodelskiej jest dużo stawów. Po tych informacjach o środowisku wodnym i wilgoci przychodzi skojarzenie tych kosmitów z żabami, bo tak byli oni opisywani na początku przez mieszkańców okolic Emilcina jako ludzie żaby. Wynikało to z zielonego, a w zasadzie oliwkowego koloru skóry oraz z tych słynnych bardzo wąskich błon wokół palców, okrążających każdy palec. Wolski mówił, że wokół każdego palca mieli taką, wąziutką płetewkę. Więc pewnie dla uproszczenia, ale również za sprawą słynnej pułapki Blani-Bolnara, zastawionej na fałszywe doniesienia o kosmitach, te wąziutkie płetewki przedstawiano jako błony między palcami, jak u żab. Co do twarzy, to sam Blania-Bolnar mówił, że ich twarz była podobna do zielonej żabki i przy tym powoływał się na stronę tytułową swojej książki. Jednakże muszę przyznać, że wizerunek z okładki książki odbiega od rysunków wykonanych przez Roślińskiego w 1978 roku w Emilcinie, a potem figurujących w jego komicie. A tamte rysunki powstały w efekcie konsultacji z Janem Wolskim. A więc być może portret żabopodobny na okładce książki Blani-Bolnara był trochę wyobrażeniem artystycznym oraz chwytem marketingowym. Pogłębiając ten tok rozważań, dla formalności należałoby przytoczyć hipotezę ufologa z Łodzi Marka Turskiego, który znał Blanie-Bolnara osobiście. Według tej hipotezy kosmici z Emilcina to rodzaj humanoidalnych płazów zwanych w ufologii płazoidami, a przez tego ufologa nazywane amfibioidami. Uważa on, że te płazoidy, podobnie jak gadoidy czy humanoidy owadopodobne, są inteligentnymi istotami posiadającymi gen ziemskich gatunków zwierząt. Ale dla mnie ta hipoteza jest absurdalna, nie wierzę w coś takiego. I według mnie bezsprzecznie te istoty emilcińskie pochodziły spoza Ziemi. Witold Wawrzonek również rozważa możliwość, czy ci kosmici z Emilcina nie pochodzą przypadkiem z wody, z naszej planety. Mówił o tym jego syn Adam Wawrzonek. Podobno nawet napisał serię artykułów o tytule UFO z wody, wiążąc tych czy innych kosmitów z Trójkątem Bermudzkim. Natomiast w sensie aktualnej wiedzy ufologicznej można domniemać, że może miał na myśli podwodne bazy obcych kosmitów. Kończąc temat tych istot żab, nasuwają się myśli, czy rasa kosmitów z Emilcina pochodziła w swojej przeszłości z wody, oczywiście z innej planety. Przez ten żabi kolor skóry oraz płetewki wokół palców nachodzą może niektórych takie pomysły. Myślę, że kolor skóry nie ma w tym aspekcie znaczenia, to taka forma naszej pareidolii w zakresie kolorów, ale ta błona cieniutka wokół każdego palca może być dawną cechą ze środowiska wodnego, zanikającą w związku z zaprzestaniem nieustannego pływania i przejścia do lądowego trybu życia, czyli tu może być coś na rzeczy. Pozostając w klimacie tych rozważań, można postawić pytanie, czy te podmokłe tereny nie były czynnikiem, który wpłynął na decyzję kosmitów co do wyboru miejsca swego rekonesansu. Może ci emilcińscy kosmici mają z racji swego pochodzenia większy sentyment do terenów podmokłych. Ale ja mam lepszy pomysł co do powodów wyboru tego miejsca przez kosmitów. Wiele osób zastanawia się, dlaczego kosmici wybrali Emilcin, a ja twierdzę, że oni nie wybrali Emilcina, ale polanę w obszarze leśnym, na granicy zalesionej kotliny chodelskiej oraz niezalesionych obszarów na południe od tej kotliny. Wybrali ten obszar, żeby móc zbadać te dwa różne środowiska za jednym razem. Wybrali polanę, żeby nikt ich nie widział i im nie przeszkadzał. A Jan Wolski z Emilcina po prostu napatoczył im się całkiem przypadkowo. Więc oni skorzystali z okazji, a następnie od razu się ulotnili, robiąc w jego wsi niezły hałas. To na razie tyle co do wilgotności terenów i spraw powiązanych. Lećmy dalej i spójrzmy na glebę. Dno kotliny chodelskiej wypełniają czwartorzędowe piaski, to znaczy wydmy. To można zauważyć na mapie Google. Obszar między Opolem Lubelskim, Poniatową i Chodlem, taki trójkąt, jest wyraźnie bardziej zalesiony, czyli można przypuszczać, że wynika to właśnie z tej gorszej gleby, która mniej nadaje się pod uprawy. Potwierdził to również syn Jana Wolskiego w rozmowie z Wawrzonkiem na nagraniu z lat 90.
że w Emilcinie jest słaba ziemia, 6. klasa ziemi i piaski i że, jak przyjdzie susza i wyschnie, to nie ma nic. Kończymy krótki temat gleby i teraz wróćmy do tych 2 najbliższych miejscowości od Emilcina. Jeśli kosmici tej rasy emilcińskiej odwiedzają to miejsce od wieków, to trzeba stwierdzić, że zawsze było tu co oglądać, z ich perspektywy oczywiście. Bo zarówno pobliskie Opole Lubelskie, jak i podobnie bliski Chodel to stare średniowieczne miasta. Opole Lubelskie to prywatne miasto szlacheckie, lokowane w 1418 roku, zaś Chodel uzyskał prawa miejskie w roku 1517. W Chodlu są 2 zabytkowe kościoły, zaś w Opolu Lubelskim zabytków jest jeszcze więcej. Kościół Trójcy Świętej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodlu był budowany w latach od 1530 do 1541. Jest on zbudowany w stylu renesansowym z elementami stylu gotyckiego. Jednonawowy korpus charakteryzuje się potężną frontową wieżą o wysokości 35 metrów. Wewnątrz znajdują się zabytki z XVII wieku, kościelnica i konfesjonał. Drugi kościół w Chodlu to malownicza ruina położona na wyspie Stawu. Został wzniesiony w XVIII wieku w stylu późnego baroku dla zakonu jezuitów. Aktualnie Chodel jest wsią, gdyż utracił prawa miejskie w XIX wieku. Z parafii Chodel pochodzą przodkowie Karola Wojtyły, czyli papieża Jana Pawła II, którego 20. rocznicę śmierci niedawno, bo 2 kwietnia obchodzili katolicy. Jego prababka ze strony matki, Urszula Malinowska, urodziła się we wsi Komaszyce, czyli w tej osadzie, przez którą jechał Wolski kilka minut przed spotkaniem kosmitów. Jeszcze jedna informacja, również związana ze spotkaniem z kosmitami. Jedną z osób, która według jednego ze źródeł zawiadomiła Wawrzonka o wydarzeniu w Emilcinie, był Marian Kołodziej, właśnie z Chodla. Natomiast miasto Opole Lubelskie jest ośrodkiem przemysłu spożywczego. Ponieważ jest 7 km od Emilcina i pewnie w 1978 roku było z nim najlepiej skomunikowane autobusami, to pewnie tam pracowało wielu mieszkańców Emilcina. Bo trzeba stwierdzić, że było to dość powszechne w Emilcinie i okolicach, że osoby z rolniczych rodzin pracowały jeszcze gdzieś poza gospodarstwem. Podobno pracował poza gospodarstwem jeden z synów Jana Wolskiego. Inny mężczyzna z Emilcina na pewnym nagraniu opowiada, że 10 maja 1978 roku wrócił do Emilcina autobusem z pracy. Następny przykład podaje. Ojciec Adasia Popiołka był kierowcą samochodu ciężarowego, zatrudnionym na etacie w Skokowie. I właśnie krótko po tym, jak Adaś zobaczył pojazd kosmitów, to ten ojciec wrócił na chwilę do domu i potem żałował, że musiał jechać do roboty i nie miał czasu zająć się od razu szczegółowo relacją syna. W Skokowie był PGR, który przypuszczalnie zatrudniał wiele osób z okolicy. Była też tam spółdzielnia kółek rolniczych, w skrócie SKR, którego pracowników podejrzewano o żart wobec Wolskiego i przebranie się w specjalne stroje ochronne w celu inscenizacji wydarzenia. Lećmy dalej. Inny mężczyzna, mieszkający przy szosie, około 250 metrów od Polany Wolskiego, który tego dnia rano słyszał razem z żoną dziwne odgłosy od strony Polany, to właśnie wtedy udawał się również gdzieś do pracy. Teraz wracamy do zabytków. W Opolu Lubelskim jest kościół XVII wieku wzniesiony w stylu lubelskiej architektury cechowej. Drugim znaczącym zabytkiem Opola Lubelskiego jest barokowy pałac, który powstał na bazie XVI-wiecznego zamku czy też ufortyfikowanego dworu. Aktualnie w pałacu mieści się liceum ogólnokształcące. Warto dodać, że w Opolu Lubelskim jest jeszcze wiele zabytków z XVIII wieku położonych przy Nowym Rynku. Ponadto 2 km od Opola Lubelskiego jest pałac w Niezdowie z XVIII wieku. Być może obok pałacu znajdują się pozostałości dworu obronnego z drugiej połowy XVI wieku, ale to nie jest pewne. Aktualnie ten pałac jest własnością prywatną i jego wnętrza są niedostępne. Jeszcze warto wspomnieć odnośnie tej głównej w okolicy miejscowości, że ci milicjanci, co kpili z Wolskiego i nie zabezpieczyli śladów kosmitów, to właśnie przyjechali z Opola Lubelskiego. Czyli tam był komisariat milicji właściwy dla Milcina oraz Skokowa, gdzie była szkoła dla okolicznych siedlisk.
Również z tego miasta byli milicjanci, którzy prowadzili śledztwo w sprawie tragicznej śmierci syna Jana Wolskiego. Wtedy dodatkowo byli nadzorowani przez lubelską milicję. I jeszcze jedno odniesienie. Witold Wawrzonek na początku dowiedział się, że członkopodobne istoty pojawiły się gdzieś w okolicy Opola Lubelskiego. Więc pojechał do tego miasta i tam w pierwszej napotkanej knajpie dowiedział się, że wydarzyło się to w okolicy wsi Emilcin, około 7 kilometrów od Opola Lubelskiego. Ale podobno, przed czy po tym fakcie, dużo kluczył, posługując się mapą. Jak się domyślam z rozmowy Adama Wawrzonka z Robertem Bernatowiczem, to istnieje jakaś historyczna mapa, wtedy używana przez Witolda Wawrzonka. Dla młodego pokolenia informacja jest taka, że za komuny nie było oczywiście ani komórek, ani GPS. Więc aby gdzieś dotrzeć w nieznane miejsce, to trzeba było używać mapy, zazwyczaj mało dokładnej mapy samochodowej oraz zasięgać języka. Jeszcze odnośnie koncepcji obserwacji tego obszaru przez kosmitów od dawnych czasów. Popuśćmy woce wyobraźni i wplećmy w to tak zwany święty kamień z Polany Wolskiego. Kosmici obserwują sobie życie dwóch pobliskich miast, rycerstwo, majątki szlacheckie, wsie, życie codzienne ludzi, do tego ciągłe wojny. A tu czasami widzą jakieś odwiedzanie przez ludzi polany w środku lasu, mniej więcej w połowie drogi między tymi miastami i oglądanie jakiegoś kamienia. Widzą, jak ludzie przyjeżdżają z dalekich okolic do tego kamienia. Prawda, że interesujący widok w dawnych czasach? Gdybym był kosmitą, to bym miał niezły ubaw. Kończymy sprawę tych dwóch dawnych miast i lecimy dalej z tematem. Teraz spójrzmy na trasę Jana Wolskiego, jak ona przebiegała, przez jakie miejscowości geograficzne czy topograficzne prowadziła. Wolski wracał od swojego znajomego, właściciela ogiera rozpłodowego, z miejscowości, którą nazwał Dąbrowa Puśnieńska. Tę nazwę możecie usłyszeć na moim nagraniu numer 10, ale takiej miejscowości nie ma na mapie Google'a, a więc pewnie również nie było wtedy na ówczesnych mapach. W 1994 roku Blania Bolnaru nawet się spytał jakiegoś mieszkańca Komaszyc, skąd ta nazwa się wzięła. To jakby potwierdzało tezę naczelnego sceptyka emilcińskiego, że nikt, również Blania, nie był wcześniej u tego właściciela ogiera. No więc Blania dostał odpowiedź od mieszkańca, że to wieś za Pusznem i stąd taka potoczna nazwa. Idąc tym tropem, patrzę co jest za Pusznem i widzę wieś Dąbrowa Godowska. I co widzę w Wikipedii? Czytam, że przed wojną ta miejscowość nazywała się Dąbrowa Puścińska. No to jesteśmy w domu. Właśnie stąd jechał Jan Wolski, co właśnie teraz, w trakcie pisania tego fragmentu, potwierdziłem słuchając jednego z nagrań z playlisty 14. Ale Jan Wolski w ramach swojej gwary trochę zmienił tę nazwę z puścińskiej na puśnieńską. Albo używał po prostu swojej nazwy, branej od tego, że ta Dąbrowa była za Pusznem. Reasumując, Jan Wolski jechał z Dąbrowy Godowskiej. Następnie rolnik Jan Wolski musiał jechać przez Puszno Godowskie, Pruszków, Stare i Nowe Komaszyce, a następnie skręcił w polno-leśną drogę przebiegającą przez jego polanę oraz w pobliżu jego małego pola na tej polanie. To jego pole na polanie miało wymiary około 20 metrów na 60 metrów. Właśnie z niego kosmici zajwanili trochę kłosów zboża na własne, naukowe potrzeby. Zauważono tam nieludzko zerwane kłosy, podobno u samej góry obłamane, jakby ktoś zbierał próbki ziemskich materiałów biologicznych. Teraz przyszedł czas na formalne uściślenie drugiego punktu z mojego nagrania numer 10. Gdy robiłem tamten odcinek, to nie znałem jeszcze tego planu sytuacyjnego, który przedstawiam w tym nagraniu. Wszystkiego domyślałem się na podstawie słów Wolskiego, a on powiedział, że zobaczył ich przy polu z owsem i że spotkanie z nimi miał po tej stronie Komaszyc Nowych, na swoim polu. Ponieważ jestem bardzo ostrożny w domysłach, to powiedziałem wtedy, że jego pole dochodziło chyba do Komaszyc, czyli użyłem słowa chyba. Teraz mogę stwierdzić, że jeśli to było jego jedyne pole w tym lesie, przy tej drodze, to nawet jeśli miał na myśli całą polanę, to ona nie dochodzi do Komaszyc. Chyba że Wolski jako spotkanie miał na myśli pierwszy kontakt, czyli zobaczenie kosmitów i jednocześnie ono się odbyło przy hipotetycznej drugiej jego polanie wcześniej mijanej. W takiej sytuacji mógłbym zaryzykować twierdzenie, że jego pole sięga prawie do Komaszyc. Tym bardziej, że wynikało z kontekstu, że chodziło mu o moment zobaczenia kosmitów.
ale brak jakichkolwiek informacji, żeby on miał 2 polany, albo żeby ta polana była tak ogromna i składała się z 2 części, rozdzielonych obszarem zalesionym. Trochę to może skomplikowane, ale to wszystko wynika z pogłębionej analizy przypadku i map. Reasumując, jego pole raczej nie dochodziło do Komaszyc. Po tym męczącym uściśleniu formalnym, dla odprężenia podam jeszcze ciekawą informację krajoznawczą odnośnie starych Komaszyc, że warto zwiedzić tam wczesnośredniowieczny kurhan. Podobno pochodzi on z czasów najazdu turecko-tatarskiego. Z kurhanem związana jest legenda opisująca to zdarzenie. Kolejna ciekawostka jest taka, że na mapie turystycznej można odnaleźć ciek wodny, który pokonywali kosmici, gdy Wolski ich zobaczył, i gdzie na błocie poślizgnął się kosmita, zostawiając wyraźny ślad. Ten ciek jest około 200 metrów od miejsca zawiśnięcia pojazdu kosmitów. Tu przyznaję się, że jeszcze nigdy nie byłem w Emilcinie i okolicach, więc to wszystko wynika z moich analiz, ale być może pojadę do Emilcina na 50-lecie spotkania z kosmitami, czyli za 3 lata. I wtedy, oczywiście, zobaczę gospodarstwo Jana Wolskiego oraz pomnik UFO postawiony przez fundację dowodzoną przez Roberta Bernatowicza. Ale, co najważniejsze, obowiązkowo przejdę drogę od Komaszyc przez Polanę Wolskiego aż do jego gospodarstwa i dokładnie zwiedzę Polanę oraz jej okolice. Teraz podam współrzędne googlowe Polany Wolskiego, które początkowo zdobyłem. Jest to szerokość geograficzna równa 51,1236, czyli to pierwsza współrzędna w Google, zaś długość geograficzna, czyli druga współrzędna to 22,0430, ale według mojej dalszej analizy te współrzędne są nieprawidłowe. Ja obstawiam, że pojazd wisiał w miejscu o współrzędnych. Szerokość geograficzna 51,1224, zaś długość geograficzna to 22,0444. Natomiast dawne, aktualnie opuszczone zabudowania Jana Wolskiego są w miejscu o następujących współrzędnych. Szerokość geograficzna 51,1251, zaś długość geograficzna to 22,0363. Jak zmierzyłem odległość od pojazdu kosmitów do gospodarstwa Jana Wolskiego, to wyszło mi w linii prostej 590 metrów, co się dokładnie, o dziwo idealnie, zgadza z liczbą podaną przez Blanie Bolnara. A to by potwierdzało, że moje umiejscowienie zdarzenia jest poprawne. Blania być może mierzył tę drogę licznikiem samochodu, gdyż przejeżdżał nim tę drogę. Ale równie dobrze mógł mierzyć ją długą metrówką w linii prostej, bo był dokładnym badaczem. Inne źródła też podają, że polana leży około 600 metrów od głównej drogi w Emilcinie, co również potwierdza moją lokalizację. Ponadto później znaleziona inna mapa umiejscowiła spotkanie kosmitów podobnie jak ja, co jest kolejnym potwierdzeniem. Natomiast jak policzyłem, nawet załamaną, czyli dłuższą trasę z tej pierwszej lokalizacji polany, to wyszło 440 metrów, a to świadczy, że te pierwsze współrzędne, które zdobyłem, są nieprawidłowe raczej. Tu jeszcze warto nadmienić, że niektórzy podają odległość od polany do gospodarstwa jako 800 metrów, co się okazuje wartością zawyżoną. Kontynuujmy dalej. W trakcie pisania tego tekstu znalazłem kolejną mapę i teraz już jestem na 100% pewien, że moje umiejscowienie zdarzenia na polanie jest poprawne. Zwróćmy uwagę, że z Polany Wolskiego do jego gospodarstwa nie idziemy dokładnie na zachód, ale trochę na północ, o około 30 stopni. A z gospodarstwa do polany idziemy prawie na wschód, odchylając się o około 30 stopni na południe. Jeszcze warto dodać, że las, na terenie którego jest Polana Wolskiego, ma swoją nowożytną nazwę, która brzmi Bankowy Las. Znajduje się on między Nowymi Komaszycami, Emilcinem i Nowym Stawem nad Chodelką. Teraz zajmijmy się czasem przejazdu wozem końskim. Według zgrubnego oszacowania Blani Bolnara Wolski wracał z Polany 5 minut. Inne oszacowanie podaje, że 4 minuty. Obie te wartości dają prędkość od 7 do 9 km na godzinę, więc obie wartości czasu powrotu są prawdopodobne, gdyż wóz zaprzężony w jednego konia może się poruszać z takimi prędkościami. Ta informacja przyda się skrajnemu sceptykowi, który opowiadał baśnie o długim czasie dojazdu Wolskiego z Polany do domu. Tę jego hipotezę przedstawiłem w nagraniu 9, a obaliłem w 11.
Sprawa czasu miała być omówiona w kolejnej części obalania, ale być może nie będzie to już potrzebne, bo skrajny sceptyk został ostatecznie pokonany i leży na łopatkach, chwiejąc żałośnie pod nosem przy tym. On się po prostu czuje znokautowany. Generalnie nie ma już żadnych kontrargumentów oprócz cichej rozpaczy. Po moim obaleniu hipotezy stracił całkowicie energię do udowadniania mi jej słuszności. Dzięki mojemu nagraniu w końcu mógł na spokojnie zapoznać się z faktami i zrozumieć swoje błędy. Teraz zajmijmy się wysokością bezwzględną analizowanego obszaru. Emilcin leży na wysokości od 156 do 174 metrów nad poziomem morza, a trasa od gospodarstwa Jana Wolskiego do jego polany przebiega w obszarze tych wyższych wysokości. Generalnie okoliczny teren jest nachylony, a nie poziomy. Dąbrowa Godowska, z której wracał Jan Wolski, leży na wysokości 230 metrów nad poziomem morza, czyli Jan Wolski jadąc tam jechał trochę pod górkę, a wracając jechał trochę w dół. I ta różnica poziomów to aż 60 metrów. Cała trasa powrotna między gospodarstwem Jana Wolskiego a Dąbrową Godowską, czyli przez wsie i leśny teren, wynosi około 7,5 kilometra. W związku z tym pokonanie tej trasy bez czasu zużytego na spotkanie z kosmitami zajęłoby Janowi Wolskiemu około 1 godziny, może godzinę i kilka minut. Na zakończenie jeszcze kilka słów o Emilcinie z tamtych czasów. We wsi były wtedy 74 gospodarstwa i aż 250 krów, ale o krowach będzie jeszcze w innym nagraniu. Nie było tam ani szkoły, ani poczty, ale był jeden sklep i były wtedy te 2 krzyże przydrożne, które nadal są w Emilcinie. Aktualnie w Emilcinie mieszkało około 220 osób, więc w 1978 mogło być jeszcze więcej mieszkańców. O życiu na takiej wsi będzie jeszcze kiedyś w moim nagraniu. Wiele ciekawych i historycznych informacji, oczywiście w kontekście Emilcina z tamtych czasów, żeby dobrze poczuć te klimaty i je uwiecznić na YouTubie. Ta mała, niepozorna wieś Emilcin stała się w 1978 roku epicentrum zainteresowania ufologią w Polsce. I o tym jeszcze będzie nieraz w moich biuletynach. A w następnym nagraniu, hiperlightowym, będą super ważne informacje dla planujących wizytę w Emilcinie i w ogóle dla wszelkich osób wyjeżdżających na łono natury bądź żyjących poza miastem, czyli w sam raz na majówkę. Taki mam plan, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. To koniec 13 biuletynu. Jako katolik nie wierzę w żadne przesądy czy ezoteryczne magie liczb, więc myślę, że ten 13 numer będzie chętnie słuchany. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękuję za suby, lajkowanie, komentarze, za polecanie moich nagrań oraz za inne działania pozytywne. Przypominam również o moich 12 wcześniejszych filmach oraz o ponad 3300 filmach pochodzących z innych źródeł, zgromadzonych na moich ufologicznych playlistach, specjalnie przebranych, posortowanych tematycznie i według istotności. Dzięki playlistom słuchanym zamiast radia można bardzo skutecznie zdobyć, i to za darmo, ogromną wiedzę ufologiczną i brać udział w tej wspaniałej przygodzie.